Świat rzeczywisty ma swoje ograniczenia. Świat wyobraźni nie ma granic. Tak na temat ludzkich możliwości wypowiadał się słynny genewski pisarz i filozof Jean-Jacques Rousseau. Mimo upływu czasu stwierdzenie to pozostaje równie aktualne jak w dniu jego powstania. Zmienia się jednak forma wyrazu ludzkiej kreatywności. Istnieją formy znane jeszcze z czasów starożytnych i rozwijane od tysiącleci jak malarstwo, muzyka czy teatr oraz inne powstałe na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu czy kilkuset lat, których rozwój jest bezpośrednio związany z postępem technologicznym. Przykładami, które od razu nasuwają się na myśl, jest fotografia czy grafika komputerowa. Pierwsza edycja najbardziej prestiżowego konkursu fotografii prasowej, World Press Photo, miała miejsce w 1955 roku, czyli zaledwie 68 lat temu. Jeśli chodzi o grafikę komputerową, to pierwsze wystawy i konkursy miały miejsce kilka lat później, w latach 60. Dzieła tam wystawione nie były jednak generowane przy pomocy oprogramowania komputerowego, tak jak ma to miejsce teraz. Techniki używane w tamtych latach polegały raczej na zautomatyzowaniu fizycznego procesu tworzenia rysunku lub malowidła. W roku 1962 Desmond Paul Henry stworzył pierwszą automatyczną maszynę kreślarską. Przerobił w tym celu analogowy komputer z czasów II wojny światowej, pierwotnie służący do wyznaczenia współrzędnych dla angielskich bombowców. Obrazy tworzone przez tego typu maszynę były pierwszymi egzemplarzami sztuki komputerowej. Wraz z powstaniem pierwszych komputerów cyfrowych powstały również pierwsze obrazy i filmy oparte na bardzo wczesnych technikach grafiki komputerowej. Tego typu dzieła bazowały głównie na fraktalach, czyli nieskończenie powtarzalnych geometriach, lub na sztuce algorytmicznej, czyli po prostu generowaniu wykresów funkcji mogących składać się w obraz. Jednym z przykładów może być film autorstwa Johna Whitneya pod tytułem Arabaski. Co ciekawe, tego typu utwory nie były prymitywne czy nudne. Przeciwnie. Patrząc na nie, można odnieść wrażenie, że są wciągające, a wręcz hipnotyzujące. Prace Johna Whitneya i Desmonda Paula Henry'ego zapoczątkowały rewolucję, jeśli chodzi o współpracę człowieka z maszyną w procesie tworzenia sztuki. Proces ten, podobnie jak technologie cyfrowe, bardzo szybko ewoluował. W dzisiejszych czasach na topie są modele uczenia maszynowego, które są jednym z wielu narzędzi wykorzystywanych przez artystów. Przykładem twórcy wykorzystującym sztuczną inteligencję podczas pracy nad swoimi dziełami jest Jason Allen, zwycięzca zeszłorocznego konkursu sztuki odbywającego się na corocznym Colorado State Fair. Dzieło pod tytułem Théâtre d'opéra spatial wystawione przez Allena zostało stworzone przy pomocy modelu Midjourney, który na podstawie tekstowego opisu nazywanego też zapytaniem jest w stanie wygenerować obraz. Wywołało to spore poruszenie, szczególnie w środowisku artystycznym. Zdania były podzielone. Jedni uważali, że wykorzystanie sztucznej inteligencji to oszustwo, inni twierdzili, że nie różni się ono od użycia pędzla czy ołówka. Nawet New York Times poświęcił temu wydarzeniu artykuł. Warto więc przyjrzeć się, w jaki sposób można stworzyć tego typu obraz, ile jest w tym wkładu człowieka, a ile pracy wykonuje model. Tak się składa, że udało mi się skontaktować z Jasonem i zadać mu kilka pytań o proces twórczy z wykorzystaniem AI. Jason wyróżnił 5 głównych faz powstawania takiego projektu. Pierwszą z nich jest testowanie różnych zapytań pod kątem znalezienia odpowiedniego stylu artystycznego. W tej fazie nie jest istotna tematyka obrazu, a jedynie kwestie estetyczne. Zaczyna się ogólnym opisem estetyki, jaką chce się osiągnąć, a następnie iteracyjnie wprowadza małe zmiany i szuka zapytania, które jak najlepiej odzwierciedla wizję artysty. Kolejnym etapem jest wprowadzenie tematyki obrazu. Jason mawia tutaj, że pomysł jest wszystkim, a wizja twórcy staje się rzeczywistością. Zapada decyzja odnośnie rodzaju obiektów na obrazie, ich ułożenia oraz otoczenia, w jakim się znajdują. Ten element jest kluczowy, ponieważ nieważne jak dopracowane będzie zapytanie dotyczące stylu obrazu, jeżeli nie będzie on przedstawiał interesującej sceny, nie zdobędzie uwagi odbiorcy. Następnie Jason bierze się za generowanie obrazów. Opracowane zapytanie jest wykorzystywane do wygenerowania dziesiątek, a nawet setek wersji tego samego obrazu. Można to porównać do pracy artysty malującego tę samą scenę z wielu perspektyw. Proces polega na połączeniu kontroli ze strony autora, który wywiera wpływ na efekt poprzez zapytanie, oraz pewnej porcji losowości ze strony modelu. Przedostatnim etapem jest wybór obrazów, które satysfakcjonują twórcę oraz ich modyfikacja. Podczas tej fazy autor może wykorzystać program do edycji obrazów, jak np. Photoshop, w celu dostosowania kolorów, kontrastu, nałożenia filtrów i tym podobnych. Twórca może również wykorzystać elementy poszczególnych obrazów, by skleić je w jeden. Na końcu tego etapu gotowa jest już ostateczna wersja obrazu. Ostatnim krokiem jest zwiększenie rozdzielczości obrazu przy pomocy takich narzędzi jak Gigapixel AI. Co ciekawe, podczas tego etapu twórca również korzysta z modelu uczenia maszynowego, aby zwiększyć rozdzielczość z zachowaniem szczegółów. Po zwiększeniu rozdzielczości otrzymujemy gotowe dzieło. Widzimy więc, że droga od pomysłu do powstania obrazu jest bardzo złożona.
Twórca nie tylko musi wykazać się sporą kreatywnością, ale również dość dokładnie poznać narzędzie, które pozwoli mu uzyskać zadowalające efekty. Można oczywiście wprowadzić do modelu losowe zapytanie typu pies w okularach z drinkiem na trawie i uznać, że skoro rezultat wygląda sensownie, czyli nie jest w jakiś sposób powykrzywiany, czy nie przedstawia czegoś zupełnie innego, to nasze zadanie zakończyło się sukcesem. Jest to jednak mało satysfakcjonujące wyjście, a wyniki w ten sposób uzyskane raczej nie będą dokładnym odzwierciedleniem naszej wizji. O modelach generatywnych można w tym momencie myśleć jak o kolejnym narzędziu czy opcji w Photoshopie. Jedyna różnica polega na tym, że losowość wyników wprowadza dodatkowy element ekscytacji podczas tworzenia. Jestem oczywiście świadomy, że można do tej sprawy podejść inaczej i stwierdzić, że wykorzystanie modeli generatywnych podczas tworzenia nie jest samodzielną pracą twórcy. Biorąc jednak pod uwagę poziom zaawansowania niektórych funkcji w Photoshopie, jak chociażby magiczna różdżka, oraz wiedząc, ile pracy musi włożyć autor, aby przenieść swoją wizję na obraz, uważam to podejście za mocno krzywdzące. Myślę, że narzędzia mają nam pomóc w żmudnej części pracy, przez co wspierają kreatywność, a nie ją zastępują. Można oczywiście stwierdzić, że to właśnie wysokie kompetencje w wykonywaniu tych żmudnych zadań decydują o poziomie artysty, czy specjalisty w ogóle, ale myślę jednak, że dochodzi tutaj do przesunięcia kompetencji, a nie do ich kompletnego zastąpienia. Dla przykładu, malarz musi mieć opracowaną technikę ruchów pędzlem, artysta cyfrowy musi wiedzieć, jakie zapytanie przekazać do modelu. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w sztuce to po prostu kolejna forma kreatywnego wyrazu. Dla nieprzekonanych warto się zastanowić, czy 60 lat temu, gdy powstawały obrazy Desmonda Paula Henry'ego, czy 50 lat temu, gdy światło dzienne ujrzało arabaski Johna Whitneya, ich autorzy również byli posądzani o brak kreatywności i działanie na szkodę sztuki. Jestem bardzo ciekaw waszego zdania na ten temat, więc śmiało podawajcie swoje argumenty w komentarzach. A jeżeli zainteresowała was twórczość Jasona Allena, znajdziecie go oczywiście w mediach społecznościowych oraz na jego stronie internetowej artincarnate.com.